Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z Age of Empires Mobile. Jak widzicie, wbiłem milion siły. Nie wiem, czy to powinienem celebrować, pewnie nie, ale trochę się u mnie tutaj pozmieniało. Widzicie, że zmieniłem sojusz. Aktualnie jestem w sojuszu, który atakuje mój stary sojusz. Tam byłem w tym HRJ, teraz jestem STV. To jest też taki mniejszy sojusz, ale spoko, już jest naprawdę tutaj więcej graczy. Tu mamy 112, wcześniej tam było chyba około 50 i widać, że ten sojusz jest w ogóle bardziej aktywny. I fajnie, bo wiecie, jako język jest tutaj angielski, tak mi się wydaje, że o to tutaj chodzi, także można w ogóle jakoś pogadać. I fajnie, pewnie będę z tego teraz częściej korzystał. Jak mówiłem, mam teraz więcej czasu. Widzicie, że nawet aktualnie jest walka tutaj na flagę, tylko że to wiecie, to nie są jakieś wielkie walki, ponieważ te sojusze tutaj są naprawdę słabe. To jest tak, że no, atakujemy tą flagę, ale tak naprawdę ta flaga była pusta i nikt jej tutaj nie broni. Więc to, Także to jest tylko takie rozszerzanie terytorium. Tak jak już powiedziałem wcześniej, tutaj z tymi sojuszami jeszcze się na pewno bardzo dużo zmieni. One się gdzieś tam zmieniają, tak, jedne się kończą, drugie się zaczynają, nawet te największe i tak dalej, więc ja jakoś nie przywiązuję do tego większej uwagi. I to, że wiecie, że byłem przed chwilą z kimś w sojuszu, a teraz kogoś atakuję, to już nie jest dla mnie żaden problem, bo po prostu byłem do tego przygotowany. Co ciekawe, to zacząłem trochę eksperymentować i atakować różne właśnie osoby na mapie. Często lepsze, ale wiecie, jak ja atakuję większą ilością marszy, to i tak te raporty są całkiem niezłe, więc zaczynam mniej więcej tam rozkminiać, co się dzieje. Widzę, że te osoby, które atakuję, są dużo lepsze pod względem poziomu dowódcy i ekwipunku, także często jestem sporo do tyłu, ale mimo to jestem w stanie gdzieś tam z nimi zawalczyć, także spoko, ja się tym jakoś specjalnie nie przejmuję. No i właśnie, w związku z tym mógłbym też oczywiście cisnąć, jeśli chodzi o te moje tutaj miasto, ale na razie tego też nie robię. Przede wszystkim nie robię tego, bo tego nie potrzebuję. No i właśnie w dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć po prostu o przyspieszeniach. Jak widzicie, tych przyspieszeń ja mam całkiem sporo. Tak jak już mówiłem wcześniej, to nie jest jakaś zastraszająca ilość, ale myślę, że ich jest sporo. Tym bardziej, jeżeli sobie jeszcze pomyślimy, że mógłbym ich mieć więcej, bo tutaj mamy różnego rodzaju sklepy, z których ja praktycznie rzecz biorąc nie korzystam. Nie chodzi mi nawet o to, gdzie wydujemy te bardzo cenne monety, tego raczej w ogóle nie będę robił, ale mam też, że różne monety inne z różnego rodzaju wydarzeń i tutaj też można sobie kupować właśnie te przyspieszenia, można za te właśnie merits, czyli w sumie atakujecie kogoś, dostajecie za to punkty, możecie później sobie za to kupować te przyspieszenia chociażby, chociaż tutaj pewnie są, jak widzicie, te limity. Mam tutaj jeszcze z tej takiej ekspedycji, w sensie z tym statkiem, też tu mam 194 tysiące, więc jeszcze tych przyspieszeń mógłbym sobie dokupić i pewnie w tej ekspedycji po prostu też mógłbym być lepszy. Mógłbym sobie tutaj dokupić doświadczenia i po prostu tych moich dowódców ulepszyć. Na razie ja tego nie będę robił, bo ja podchodzę do tego tak, że jak czegoś jakoś specjalnie nie potrzebuję, to po prostu tego nie robię, tak? Więc nic na siłę, nic tylko po to, żeby było, tylko jak przy okazji coś jest, o dobra, tutaj mam jakieś uzbrojenie, później się tym zajmę, więc na razie podchodzę do tego wszystkiego na spokojnie, nie chcę robić rzeczy, o których nie mam pojęcia, a jak się coś pojawi takiego, że będę widział, że o dobra, tutaj warto zainwestować, to wtedy to zrobię. Na przykład kiedy warto takie przyspieszenia sobie wydać. Nam się pojawiło teraz takie wydarzenie i tutaj właśnie widzicie Heroes Odyssey i tutaj mamy na przykład treningu, tylko że tutaj nie muszę przyspieszać tego treningu, bo wydaje mi się, że po prostu trenując jednostki, tak jak teraz mam pasywnie, będę w stanie spokojnie zrobić te wydarzenie. Ale na przykład mamy tutaj taką informację i tutaj są też punkty do zdobycia. No i zobaczcie, tutaj jest kwestia tego, że muszę mieć kilku dowódców na jakimś tam poziomie, czyli na przykład na poziomie 82, ja na razie nie mam ani jednego albo trzech, albo na 93, jeżeli tych punktów mi tu będzie brakować, to może coś tam więcej zainwestuję. Dlaczego? Bo tutaj są bardzo fajne nagrody. Zobaczcie, są takie skrzynki, i w tych skrzynkach są medale dowódców i to legendarnych. 4 to są do wyboru. Ja na razie odblokowałem sobie Juliusza Cezara. Nie wiem, czy to nie był zły wybór. Może powinienem jednak bardziej iść w tą Joannę Dark, no ale cóż. Stało się. Są tu ponoć jakieś resety, może jeszcze będę w stanie to zrobić i przywrócić.
i bardziej, tutaj podpompować tą moją Joannę Dark, którą już gdzieś tam mam, więc, to też nie jest może taki najgorszy pomysł. Ale właśnie w takich wydarzeniach, jeśli na przykład w tym 5. dniu będę musiał coś zrobić związanego z przyspieszeniami, to myślę, że zrobię. Tutaj też mam kwestię, robienia badań, ale badania mogę zawsze zrobić te, wiecie, ekonomiczne, do zbierania surowców i tak dalej, i to myślę, że też sobie nawet bez przyspieszeń spokojnie dam radę. Więc za każdym razem patrzę na to tak, że jeśli nie muszę, to czegoś nie robię. Jeżeli coś mi akurat bardzo, się przydaje, to czasem trochę ruszę tych przyspieszeń, ale znowu bez przesady. I teraz taka nadrzędna zasada, dlaczego tych przyspieszeń tak bardzo nie ruszam. Dlatego, że wiem, że na przykład mój ten główny budynek Town Center, jest na razie na poziomie 17, a maksymalny jego poziom to jest 30. I teraz zdaję sobie sprawę z tego, że za każdym razem, jak będę próbował go ulepszać teraz, to będzie trwało dłużej, dłużej i dłużej. I teraz, jeżeli chcę zrobić jakieś tutaj ulepszenie, to kosztuje mnie to czas, wiecie, nawet największy to może tam jest 1,5 dnia właśnie na tym największym budynku, ale w większości budowanie to jest jakaś kwestia 10-12 godzin. To nie jest jakiś koniec świata, i to mi nie zajmuje tak dużo czasu i wiem sam, że mógłbym dużo zaoszczędzić, będąc po prostu bardziej aktywnym. W sensie ustawiając sobie czas albo myśląc o tym: „Dobra, teraz muszę jeszcze ulepszyć budynek” i tak dalej. Więc ja już na tym straciłem tyle czasu, że bez sensu, żebym jeszcze na tym stracił moje przyspieszenia. A będą takie czasy, kiedy ulepszenie jakiegoś jednego budynku może trwać tydzień albo 2 tygodnie. I teraz, żeby nie być jakby zatkanym, tak to powiem, tymi budynkami, bo pamiętajcie, że ja mam tylko kolejkę, że 2 rzeczy mogę budować naraz. Więc wyobraźcie sobie, że teraz muszę coś wybudować, a budowanie będzie trwało 2 tygodnie, no to przez 2 tygodnie nie mogę nic innego wybudować. Więc wtedy te przyspieszenia mi się dużo bardziej przydadzą, żeby właśnie wtedy ciach, zrobić tą jedną rzecz i rzeczywiście później podpompować szybko. A na razie nie jest mi to potrzebne, żeby dołączyć do jakiegoś, nie wiem, super lepszego sojuszu. Nie mam takich planów, chociaż nie wiadomo, czy nie będę miał właśnie, żeby gdzieś się jeszcze lepiej usadowić, w tym Age of Empires. Ale, póki mi to nie jest potrzebne, póki cały czas jestem w stanie znaleźć takich, wiecie, rywali, z którymi mogę wygrać. Czasem naprawdę fajne miasta się trafiają, bo ja tutaj, wiecie, chodzę z tymi skautami, jak mam mało surowców, to po prostu atakuję innych, zbieram ich surowce, buduję. Na razie bardzo fajnie się tutaj gra. Co ciekawe, zauważyłem, że kiedy atakuję, to bez względu na to, czy atakuję zamek, czy na przykład atakuję jakieś marsze w polu, czy zbierające surowce, to też mogę tracić jednostki. To jest ciekawe, że to nie jest tak, że wiecie, że oni są oszczędzeni, czyli naprawdę tutaj tracenia tych jednostek myślę, że będzie dosyć sporo. Bardzo fajne jest to, że można właśnie jak ktoś zbiera surowce, to można w jakiś sposób ukraść te surowce. To też muszę rozkminić, jak to, dokładnie działa, ale wydaje mi się, że to jest naprawdę całkiem spoko opcja, z tym takim właśnie loot, czyli nie tylko możemy komuś kraść surowce, atakując jego zamek, ale też możemy mu ukraść surowce. Zobaczcie, jak ja na przykład teraz sobie zbieram i podejrzewam, jak ktoś mnie zaatakuje, to może część tych surowców, które ja zbieram tutaj tyle czasu, może ktoś po prostu zaatakować. Także w sumie to też jest spoko. Wszystko, co zachęca nas do walki, do atakowania, myślę, że tutaj jest bardzo fajne. Także, ja polecam spokojnie z przyspieszeniami. Naprawdę to nie jest tak, że musicie jak tylko macie jakieś przyspieszenia, to musicie od razu wszystkie wydać, żeby na początku napompować tej siły nie wiadomo jak, żeby być w tym albo w innym sojuszu, bo może się tak zdarzyć, że on zostanie zniszczony, i wiecie, i nic wam jakby z tego nie przyjdzie, a w późniejszym okresie rozwoju tego miasta te przyspieszenia się naprawdę bardzo przydają. Także ja polecam, jeżeli nie potrzebujecie wydawać, to po prostu nie wydawać tych przyspieszeń. Jeśli jest jakieś naprawdę fajne wydarzenie, w którym czujecie, że możecie dostać coś, co wam jest bardzo potrzebne, spoko, albo wręcz dostaniecie praktycznie te same przyspieszenia z powrotem, jak najbardziej spoko, to jest fajna opcja. Jeżeli jest to wam bardzo potrzebne, żeby gdzieś tam się dostać, to też jestem w stanie to zrozumieć, chociaż nie zawsze bym akurat coś takiego polecał, no a później, myślę, że dla mnie się to zwróci, tak? W momencie, kiedy, wiecie, będą bardzo duże, odstępy czasu, żeby zrobić pewne rzeczy, i większość graczy podejrzewam będzie musiała czekać, na to, aż im się pewne rzeczy zrobią, a ja wtedy będę mógł sobie tylko pyk, 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 w miarę szybko to przyspieszyć i iść dalej z rozwojem mojego miasta. Taką mam przynajmniej nadzieję.
Dobra, to tyle z mojej strony. Jeszcze tak na koniec powiem, bardzo dziękuję wszystkim za komentarze. Takie naprawdę spoko, w sensie, a może zrób tak, a tutaj widziałem ten. Wiem, że są gracze, którzy są bardziej ode mnie doświadczeni, macie już jakiś większy ogląd sytuacji. Ja od razu mówię, że jestem bardzo wdzięczny, ale to nie jest tak, że na 100% będę wszystkie te rzeczy brał i od razu robił, bo wiecie, ja lubię tak, że posłucham z jednej strony, z drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i z dziesiątej, a później sam popatrzę i podejmuję decyzję. I myślę, że tak jest najlepiej, bo jednak każdy powinien podejmować decyzję trochę dla siebie. Nawet z tymi przyspieszeniami nie słuchajcie mnie w 100%, bo inaczej to będzie wyglądała gra dla osoby bardzo aktywnej, inaczej dla mniej aktywnej, inaczej dla tej osoby, która wydaje sporo pieniędzy, średnio albo w ogóle nie wydaje pieniędzy. Także te sposoby podejścia do gry są bardzo różne i ja bym chciał, żebyśmy też tutaj mieli taką otwartą głowę na zasadzie, ok, to są jakieś tam powiedzmy spostrzeżenia, to są jakieś, nie wiem, moje pomysły na grę, ale to nie jest, broń Boże, jakiś taki, wiecie, super poradnik, że musisz robić tylko tak, a jak nie robisz tak, to jest źle. Absolutnie. Myślę, że nawet gdybym tutaj spędził dużo więcej czasu, to i tak pewne rzeczy można zrobić na różne sposoby i wcale nie jest powiedziane, że jeden sposób jest zły, a drugi jest gorszy. Bardzo często te uwarunkowania, które od nas nie zależą, czyli to, co się dzieje w królestwie, czy w królestwie jest wojna, czy nie ma wojny, czy możemy się dostać do dobrego sojuszu, czy nie możemy, i tak dalej, będą warunkowały to, jak gramy i trzeba się dostosować, nawet z przyspieszeniami, z dowódcami, no z wszystkim praktycznie. Więc może być tak, że dwie osoby podejmą zupełnie dwie różne jakby sposoby rozwoju i obie będą bardzo dobre, tylko po prostu uwarunkowania tych osób są zupełnie inne. Dobra, nie będę już o tym się rozgadywał, bo mógłbym pewnie ciągnąć tą wypowiedź w nieskończoność. Także na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia do następnego razu. Cześć.